Dlaczego nie kupiliśmy kamperu lub przyczepy kempingowej? Dlatego, bo tiny house to jest, no, ma swój klimat i wyjątkowość. Gry dla naszych gości, zakochani, jakiś ubongo, fajne książeczki. Dla facetów mamy Pablo Escobara, wiesz. W takim i w takim klimacie. I tak właśnie nasi goście wybierają ten drugi raz w drugim domku, żeby poczuć się trochę inaczej. To ta płynąca rzeka uspokaja, tak? Te pewne stereotypy, które gdzieś w polskim społeczeństwie się ugruntowały, że musi być mur, musi być to duży, pokoleniowy dom, a w rzeczywistości nie trzeba dużych murów, żeby stworzyć fajny klimat. My tutaj jesteśmy 10 metrów od rzeki. No nie? tak, 10 metrów. I kolejny atut tego i kolejny plus, że I to mamy jest jeszcze tiny widok house. z tyłu na las. To jest idealne, klimatyczne miejsce do tego, żeby porozmawiać z partnerką, ze swoim mężem, ze swoimi dziećmi, jeżeli chcą przyjechać. Właśnie ten mikroklimat tworzy właśnie przestrzeń do budowania relacji. Witam Was, kochani, w kolejnym odcinku Mobi House Big Living. Dzisiaj znajdujemy się na Podlasiu, w miejscowości o nazwie Korczyn. Płynie tutaj wspaniała rzeka Toczna. Znajdują się tutaj dwa tiny house, znajduje się miejsce glampingowe, o którym dzisiaj chcielibyśmy Wam opowiedzieć, które dzisiaj chcielibyśmy Wam pokazać, więc zapraszam bardzo serdecznie. Przede wszystkim chciałbym Was przedstawić, zapytać się jeszcze o kilka kwestii, do których przejdziemy zaraz. Także może sami byście się chcieli przedstawić, powiedzieć, z jakiego miasta jesteście, co tutaj generalnie robimy. Jesteśmy teraz w magicznym miejscu. Administracyjnie to jest Mazowsze, a w rzeczywistości geograficznie jest to Podlasie. Jedna z takich jeszcze dziewiczych krain w Polsce, która jest jeszcze nietknięta i natłokiem ludzi. I stwierdziliśmy, nie pochodzimy z tych stron. Kiedyś, ze 3-4 lata temu, przypadkiem znaleźliśmy się w tych stronach, kupiliśmy tą nieruchomość i 2 lata temu wpadł pomysł, że postawimy tutaj domki. Żebyśmy uciekli, może w przyszłości na starość jakiś malutki biznes, żeby cieszyć się tym, że ktoś tu przyjeżdża, cieszy się urokiem tego miejsca, magią tego miejsca, bo jest wyjątkowym miejscem z uwagi na to, że już 10 metrów od nas jest cudowna rzeka Toczna. Tak, no tutaj miejsce jest po prostu przepiękne, ale muszę zauważyć, że z tą starością to chyba trochę przesadziłeś, bo już to zrobiliście, a wiesz, nie? A mówisz, że na starość. Nie, oczywiście żartuję. No miejsce przepiękne, tak jak powiedziałeś, znajdujemy się na Podlasiu. Przepiękne zakole rzeki. Rzeka jest dopływem Bugu, tak? Z tego co... Dopływem Bugu, 8 km od nas mamy też kolebkę Podlasia, miasto Drohiczyn. Cudowne miasteczko na wzniesieniu, jedyne miasto, w którym znajduje się Muzeum Kajakarstwa, Muzeum Motocykli. Super sprawa dla gości, którzy tutaj przyjeżdżają i mają gdzie uciec. Fajny escape room ze stylistyką średniowieczną. Trasy rowerowe. Trasy rowerowe, Starorzecze Bugu, cudowna dzika zwierzyna, ptactwo, więc tereny dla osób, które szukają ucieczki w dzicz, w naturę, to uważam, że to są jedyne w Polsce takie. No tak, bo musimy wspomnieć, że prowadzicie tutaj miejsce glampingowe, czyli zdecydowaliście się na to, żeby postawić dwa tiny house. Dlaczego to przejdziemy zaraz, bo to też jest dość ciekawa historia. A jak generalnie trafiliście na tiny house? W jakim momencie swojego życia natknęliście się w ogóle na domy na kołach? Jak to u Was wyglądało, powiedzcie? Może Anetka, Ty powiesz. Przez internet znaleźliśmy jakoś, tak? Coś nam się rzuciło w oczy przez internet i w zasadzie to już tak z tego takiego wyglądu fizycznego odpowiadało nam bardzo, no pod nasze gusta już to było, tak? Jeszcze środka nie widzieliśmy domków, ale już widzieliśmy, że ten gabaryt to było to coś, to coś na kołach, tak? No i przede wszystkim
to, co mnie przekonało do Bartka, to perfekcjonizm i detalizm i umiejętność współpracy z klientem, tak? Super. To jest istotne, że jak ja pojechałem do Bartka i do Kasi rozmawiać o Tiny House'ie, to mnie przekonała jego profesjonalizm i szczegółowość. On wiedział, o czym mówi. Czyli ja po rozmowie 2-godzinnej z Bartkiem, to widziałem produkt, który już był gotowy w mojej głowie. I w tym momencie właśnie zapadła decyzja, że jednak nie 1, tylko 2. Tak, Aha, tak. w tamtym momencie Tak, zapadła decyzja, że 2. To tutaj moja żona powiedziała, nie, to jak taki To tak wygląda. wspaniały producent, to bierzemy 2. A proszę powiedzcie o tej kwestii prawnej i tutaj jakby o samym fakcie, że te 2 domy, 2 tiny house, które zaraz zobaczymy, znajdują się tak blisko rzeki, więc tutaj udało Wam się w fajny sposób ominąć to prawo rzeczne, prawda? Dokładnie, mówimy. Prawo wodne, przepraszam. Tiny house'y to są w rzeczywistości pojazdy, które są zarejestrowane w starostwie jako pojazdy i traktujemy to jak kamper, tak? Które możemy wszędzie wjechać, czy przyczepę kampingową, którą możemy postawić, Przestawić w różne miejsca. ale oczywiście dlaczego nie kupiliśmy kamperu lub przyczepy kempingowej? Dlatego, bo Tiny House to jest, ma swój klimat i wyjątkowość. No taki dom na kołach, Tak. jakby, nie jest tak ukierunkowany tak ukształtowany jak przyczepy kempingowe czy kampery, tylko bardziej tutaj idziemy w taką stronę, żeby on jak najbardziej przypominał dom, a jeszcze wybory, których dokonaliście, cały ten naturalizm domków, które zaraz zobaczymy, zastosowanie kominka, jak i też trochę nowoczesnych rozwiązań, to też super wpływa jakby na cały klimat, który w środku jest tworzony. Idea jest taka, że w Polsce brakuje miejsc przeznaczonych dla osób dorosłych. I nasze domki, ofertę tych domków kierujemy dla osób dorosłych. I takie jest też przeznaczenie. Rodzice mają zostawić, jak mają dzieci w domach pod opieką i przyjechać tutaj sami. I mogą skorzystać właśnie z uroku Tiny House'a, bo jest fajny, klimatyczny w środku. Ma gramofon, ma ekspres do kawy, ma ogrzewanie podłogowe, klimatyzację i inne takie dodatki, które tworzą komfort. A jak wychodzimy, mamy uroki natury, rzeki, mamy do dyspozycji balię. Za chwileczkę będziemy mieli łaźnię rzymską, saunę z aromaterapią, saunę infrared. Mamy do dyspozycji rowery i właśnie to jest taka nasza idea, żeby dać parom możliwość ucieczki nawet na weekend, na kilka dni. Jasne. To takie jest to przeznaczenie. Super, ja jestem przede wszystkim oczarowany miejscem, ale też bardzo podoba mi się Wasze podejście tutaj do tej całej, nazwijmy to, infrastruktury, która jest, wiecie, która nas otacza, bo tak jak powiedziałeś, mamy już jacuzzi, czyli mamy tą balię, gdzie możemy sobie rozpalić, posiedzieć, będzie ta sauna rzymska. Ta cała przestrzeń naokoło tutaj mnie generalnie oczarowała, ale co mnie też bardzo cieszy, bo znajdujemy się w bliskości Warszawy, prawda? Do Warszawy mamy tutaj 120 km. 120 km, no czyli powiedzmy w bliskości ludzie Tak. ze stolicy mogą sobie tutaj uciec, ale też moje serce jako tiny house'owego fanatyka, wiecie, raduje się, że coraz więcej ludzi decyduje się właśnie na takie rozwiązania i że idziemy w taką stronę, że nawet zanim ktoś, powiedzmy, zdecyduje się na całoroczne mieszkanie w tiny house, bądź generalnie na zakup w takim czy innym celu, to ma już powoli w Polsce szansę na to, żeby gdzieś jechać i spróbować, zobaczyć jak to smakuje, jak w takim domu jest, jak jest wykorzystana przestrzeń. No wiecie, generalnie zobaczyć na czym to wszystko polega. I to jest też bardzo, bardzo pozytywne i bardzo mnie to cieszy. Ja jeszcze tak powiem, spostrzeżeń gości, którzy nas odwiedzają. Zawsze staramy się pytać, czego brakuje, co nie odpowiada gościom. I na dzień dzisiejszy, pomimo tego, że nas od czerwca odwiedziło sporo osób, nie usłyszeliśmy jakichś uwag, tylko wszyscy mówią super, fajne rozwiązanie, jesteśmy w takim domku pierwszy raz, więc to cieszy, tak? I nawet już możemy powiedzieć, że mieliśmy klientów, którzy wracając z wycieczek zagranicznych, tak, z ekskluzywnych hoteli, przyjechali do nas i powiedzieli, że zdecydowanie to jednak u nas tutaj na łonie natury odpoczywają, No tak, a nie oczywiście, jednak że tak. gdzieś tam za granicą, tak? No bo wiecie, 5 Więc, gwiazdek, zatłoczone plaże, zatłoczone hotele. Tak, No tak naprawdę
trochę to wszystko już powoli się kończy, no bo co to jest za relaks i za odpoczynek, nie? Kiedy ale- uciekasz z miasta do innego miasta, miasteczka, gdzie masz, wiesz, gdzie nie możesz znaleźć miejsca na plaży, za wejście na plażę musisz płacić najczęściej, no. Dlatego, To już nie w tą stronę. brakuje w Polsce takich alternatyw tylko dla dorosłych, ja mówię z punktu widzenia budowania relacji, podbudowywania, a druga rzecz dla osób, które pracują zdalnie, bo mieliśmy gości, partnerów biznesowych, wspólników, oni przyjechali tutaj omówić strategiczne plany na przyszłe działania ich spółek. Siedzieli sobie na tarasie, dobra kawa i analizują swoje plany. Tak, czysty umysł, Tak. zupełnie, wiecie, inna faza, że tak powiem, niż na 20 piętrze w zatłoczonym mieście, nie? Dokładnie. Dokładnie. To jest jeszcze druga rzecz, że my jako osoby, które prowadzą ten biznes, też musimy się dostosować. Wiadomo, też cenowo. Ktoś przyjeżdża, chce popracować zdalnie, też jesteśmy otwarci, tak? Że ta cena jest inna niż weekendowa. Ale to też jest taka idea, żeby pokazywać temu pokoleniu, którzy już pracują w domach, że można gdzieś pojechać za nieduże pieniądze i sobie popracować i taka praca w tiny house'ie, ja uważam, że jest bardziej efektywna i bardziej twórcza niż praca w domu. Ja nie mówię... No ale tak jest zdecydowanie. Ja mogę trochę powiedzieć na własnym przykładzie, bo wiecie, ja sprzedaję jednak te domy i no i ja mieszkam w tiny house, więc też pracuję zdalnie w tiny house. Ciężko jest mi powiedzieć, jak byłoby w innym miejscu, ale generalnie no ja nie zamieniłbym mojego biura na żadne inne, nie? Wiecie, także jak najbardziej. Dobrze, teraz chciałbym przejść do samych domów, więc chciałbym, żebyście opowiedzieli mi zarówno o jednym domu, jak i o drugim, o rozmiarze, o tym, jakie zastosowaliście rozwiązania, o tym, dlaczego zdecydowaliście się na takie rozwiązania, więc przejdźmy do środka, dobrze? 660, elewacja pionowa. No, ja jestem potężnym fanem czerni, więc tutaj czarne okna aluminiowe plus czarna elewacja. Orientacja pionowa deski też wygląda fantastycznie, bo no, zresztą z kominem od kominka to wszystko tworzy taką super spójną całość. Dobrze, kochani, to co, wejdźmy do środka. No to, co zrobiło na mnie największe wrażenie, zaraz jak tutaj weszliśmy, to naturalizm, to jak pięknie wykorzystaliście potencjał tego, że domy są głównie zbudowane z drewna. I chciałbym, żebyście opowiedzieli mi pokrótce, co tutaj się znajduje, dlaczego się zdecydowaliście na takie rozwiązania. Zacznijmy może od kwestii ogrzewania i od instalacji. No i następnie chciałbym, żebyście opowiedzieli mi, co tutaj mamy w tym tiny house. No to od kwestii technicznych to ja zajmę głos jako facet. Jasne. To tak, mamy kilka sposobów do ogrzewania tego domku. Mamy ogrzewanie podłogowe. Tutaj w tym przypadku mamy to elektryczne ogrzewanie, które mamy usytuowane od łóżka i do końca tiny house'a. Tym panelem sterujemy tą część z aneksem kuchennym, a w łazience mamy oddzielną część, tą małą przy WC i przy prysznicu. Jasne. Kolejną formą grzania jest grzejnik elektryczny. I oczywiście ewentualnie jako już taki bufor, trzecia forma dogrzania to jest klimatyzacja, którą możemy wykorzystywać w okresie jesienno-zimowym. Tak, zdecydowanie najtańsze rozwiązanie. Tutaj dla Was może to nie jest jakoś super istotne, bo wiadomo, że no to co klient chce używać, to używa, ale dla ludzi, którzy mieszkają całorocznie, to jest super rozwiązanie, bo ja sprawdziłem też na swoim przykładzie. No i oczywiście tutaj kominek żeliwny, jako taka, można powiedzieć, tak jak Ty powiedziałeś, połączenie tej natury właśnie z kominkiem, gdzie pali się drewnem, dodaje to swojego uroku, klimatu. Tak, zdecydowanie. No tak jak Ci mówiłem, my nastawiamy się na pary i przejeżdżają na rocznicę i napalenie w takim kominku to jest swoisty klimat. Taki magiczny klimat. Tak, zdecydowanie. To, co też tutaj mnie uderzyło, to 660. Nieczęsto widuje się domy 660, a wykorzystanie przestrzeni po prostu maksymalne, głównie chyba z uwagi na te przeszklenia, które raz, że otwierają nam tutaj cały widok na tą wspaniałą rzekę. Dwie antresole, jedna antresola taka relaksacyjna bardziej, druga to już chyba taka klasyczna z dużym, pewnie materac 160, co? Tak, z dużym materacem 160 do spania.
I tutaj moglibyście mi pokazać, co się znajduje w tej części kuchennej, jak tutaj... To może od części kuchennej to już Anetka opisze. Czyli podstawa, wszystko co jest najbardziej niezbędne, tak? Płyta indukcyjna, mikrofalówka, szafki na różne bibeloty, jeszcze okap. jedzenie, tak, okap oczywiście przy przygotowaniu też bardzo potrzebny. No, Wszystkie szczególnie półki, w półeczki, tak, które służą i są potrzebne. Po drugiej stronie lodówka, duża lodówka z zamrażarką. Lodówka jest bardzo chwalona przez naszych klientów, No tak. że jest duża, że nie jest tam Tak, to jest malutka. ważne, no bo wiadomo, że w malutkim. Szafa, która posłuży na pobyt tygodniowy, dwutygodniowy. No zdecydowanie, trzy duże kosze cargo Tak. na dole, Tak. Tutaj miejsce do przechowywania, wiadomo. fajne, proste rozwiązania, ale bardzo funkcjonalne. Tak, bardzo Tak. funkcjonalne, dokładnie. I jeszcze dodatkowe półki, które można wykorzystać w przyszłości pod na przykład zamontowanie pralki, tak? Bo też jest Tak, taka Bo tak. tutaj mamy podłączenie. Tak, to jest właśnie to miejsce, w którym najczęściej Bartek, jest pralka, powiem Ci tak pralkosuszarka. szczerze, brakuje zmywarki. W drugim domku mamy tą zmywarkę. No i na przyszły sezon zamontujemy fajną taką szufladkową zmywarkę, żeby ułatwić gościom takie funkcjonowanie, bo łatwiej wsadzić do zmywarki A no naczynia. pewnie, szczególnie na wakacjach, wiecie. Tak. Kto by na wakacjach naczynia chciał Ale zbudować? wiesz, wydawało nam się, dwie osoby przyjeżdżają, nie ma za dużo zmywania, ale No, wiesz, faceci tutaj przygotowują, Tak. chcieliby Starają się. wiesz, sałatki greckie, włoskie, wiesz, tutaj niebo by uchylili, jak przyjeżdżają na rocznicę, więc troszeczkę tych garnków się nabrudzi, więc będziemy Dobrze kupowali. słyszeć, że faceci się tak starają. Jeszcze wykorzystujemy maksymalnie każdą półeczkę, mamy gry dla naszych gości, zakochani, jakieś ubongo, fajne książeczki. Dla facetów mamy Pablo Escobara, wiesz, czyli staramy się każdego zadowolić i też jest taka idea. My słuchamy gości i wiesz, staramy się dopasowywać w ich gusta. I teraz tak, łazieneczka, to już Anetka niech opisuje. Tak, łazienka jest można się przestraszyć, że jest mała, aczkolwiek jest bardzo funkcjonalna i wszystko to, co jest potrzebne. Uważam, że prysznic, umywalka i toaleta są takie rzeczy, które nie siedzimy tutaj cały dzień, tak? Więc No to nie pewnie, musi to być są największym najważniejsze pomieszczeniem. rzeczy w domu, w każdym mieszkaniu czy gdziekolwiek. Podłoga ogrzewana są, robi więc. furorę, ponieważ Fajnie sobie goście wyjść. mają, tak, ciepło w stopy i No i tak, są czy wyjść spod prysznica, Tak, czy tak, nawet posiedzieć wiadomo gdzie, to Oczywiście zawsze... tak jak w hotelach od zawsze razu stopy jest grzeje. Są suszarka. że nawet jest i lusterko, i suszarka do włosów, że wszystkie takie drobne rzeczy, które są potrzebne, a nawet jest więcej niż potrzeba. Także Musimy pamiętać, że to jest dom 660, więc i tak uważam, że jak na taką przyczepę, jak na dom takiej długości, ta łazienka jest w 100% wystarczająca, czego tutaj więcej, wiecie. Jeżeli mogę Cię prosić, żebyś wyszła, przepiękne drzwi, ja też jestem pod dużym wrażeniem z tego względu, że wiecie, proste rozwiązania. Tak naprawdę teraz zauważyłem, jeżeli chodzi o domy, które są budowane, że coraz częściej stosuje się deski ferzowane, jakieś tematy wiodełkę, a tutaj zwykłe, proste, a wyglądają po prostu pięknie. Właśnie ta prostota, to jest Tak, właśnie ten tak. urok, że my staramy się ogólnie robić coś pod igiełkę, żeby było nowoczesne, ale zatracamy swoje Tak, tej czasami idei. można przesadzić. Tak, nie? Czasami przesadza się. Właśnie najprostsze ta natura, rozwiązania, najprostsze, tak, najbardziej dokładnie. uspokaja naszą głowę. Czy pada deszcz, czy jest śnieg, czy świeci słońce, to ta płynąca rzeka uspokaja, tak? Oj, Inspiruje. Zdecydowanie. No ja mieszkam też nad jeziorem, więc wiem, że I mieszkanie właśnie nad wodą tak, to jest zdecydowanie pozytywna energia, która... potrafi człowieka wprowadzić Tak. w taki dobry reading, nie? Super nastrój, także... No ale kolejne miejsce i tak jak mówię, 6,60, a ja cały czas jestem w szoku. Bardzo duże miejsce na relaks, no tak naprawdę 2-3 osoby, wiecie, można poleżeć, poczytać książkę, czy nawet posiedzieć i pogapić się na ten wspaniały widok. Właśnie ktoś mówi, co robić w domku, jak będzie padał deszcz, tak? Właśnie czytać książkę, pograć fajne gry planszowe, przede wszystkim porozmawiać, tak? To jest idealne, klimatyczne miejsce do tego, żeby porozmawiać z partnerką, ze swoim mężem, ze swoimi dziećmi, jeżeli chcą przyjechać. Właśnie ten mikroklimat tworzy właśnie
przestrzeń do budowania relacji. No szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy tak naprawdę ludzie Budują wiecie duże sami, jak domy, jest. szukają... Coraz mniej ludzie ze sobą rozmawiają. I ja mówię, że Jednak- kiedyś w jednej izbie mieszkały pokolenia, a w dzisiejszych czasach jeszcze nasi znajomi budują duże domy, każde dziecko ma być oddzielny pokój, a w rzeczywistości tak naprawdę przez takie myślenie zatraca się ideę relacji takich z najbliższymi. Tak, budują coraz większe domy, no ale niestety z tymi coraz większymi domami powstają też coraz wyższe mury między ludźmi i to jest... I to może jest po to bardzo Tiny przykre. House jest właśnie ta idea Tiny House'ów, w której po części my też się zakochaliśmy, jest po to, żeby te pewne stereotypy, które gdzieś tam w polskim społeczeństwie się ugruntowały, że musi być mur, musi być to duży pokoleniowy dom, a w rzeczywistości nie trzeba dużych murów, żeby stworzyć fajny klimat. Dobrze, to co? Chciałbym teraz jeszcze zobaczyć antresolę za Tobą. Domek jest nieduży, ale każde miejsce ma swoje przeznaczenie i swoją sferę. I jesteśmy w sferze właśnie spania i odpoczywania. No tak, ale materac 160 cm, więc w 100% wystarczający, a nawet czasami nadto. No ale ten widok i jeszcze raz ten widok. Bardzo też cały czas muszę podkreślać to, że bardzo podoba mi się to drewno w połączeniu z czarnymi aluminiowymi oknami, po prostu robi to taką robotę. Naprawdę fantastyczny domek. Dobrze, teraz przejdziemy do drugiego tiny, który jest trochę mniej tiny, z tego względu, że jest nieco większy. Bardzo mi się podoba to, że ulokowaliście te domy w dość dużej odległości od siebie. To pozwala nawet w sytuacji, w której macie zarówno jeden dom zajęty, jak i drugi, na prywatność dla ludzi, którzy chcieliby... Jest około 30 metrów i tak jak Ty powiedziałeś, musi być zachowana ta prywatność, żeby to nie było tak jak jeden przy drugim. Dom utrzymany w podobnej stylistyce, co mi się bardzo podoba. No ale od razu rzuca się w oczy to, że to jest 840 długość, 8 metrów 40. Też widzę kominek, też widzę wspaniałe czarne aluminiowe okna. Dobrze, nie przedłużając, wejdźmy do środka. Kolejne piękne miejsce. Ja ulokowałem się w taki sposób, żeby mieć widok po prostu na tą rzekę, bo to tak uspokaja i wprowadza w taki wspaniały nastrój. Możecie mi powiedzieć coś o tym domku, chociaż on jest w pewnym sensie kopią tamtego, chociaż jest inna kolorystyka, ale też mamy tą antresolę z siatką relaksacyjną, kominek też salamander, ale widzę inny kolor, taki kawa z mlekiem, tak? Ja zresztą nie jestem najlepszy w kolory, ale też wygląda po prostu fantastycznie, gramofon, wszystko tutaj, wspaniały klimat. Możecie mi coś więcej powiedzieć o tym domku, o rozwiązaniach, które tutaj zastosowaliście, o tym, dlaczego takie rozwiązania, a nie inne? Troszeczkę ten skandynawski klimat tutaj się nam wkrada, tak? Przez to pomalowanie tej deski na biało. On współgra, tak jak Ty mówisz, z tymi czarnymi oknami. Tak, I zdecydowanie. tutaj czujemy już te troszeczkę niespełna 2 metry odczuwamy, tak, tej przestrzeni, ale koncepcja dlaczego jest ta sama? Przede wszystkim, żebyśmy dalej mogli delektować się tym widokiem rzeki. Czyli, Jesteśmy 10 metrów od rzeki. no nie? tak, 10 metrów. I kolejny atut tego i kolejny plus, I że to mamy jest jeszcze tiny widok house. z tyłu las. na las, więc łączymy i rzekę, i las. Czyli to jest ta idea. Gramofon ma dodać klimatu właśnie w pochmurne, deszczowe dni, tak samo i kominek. Jasne. Dzisiaj dokupiliśmy nową płytę, francuską muzykę. Music privé. Lata 60. Francuskich wykonawców, więc staramy się za każdym razem coś dodawać do tego domku, tak? Że nie zamykamy się. Coś zrobiliśmy, otworzyliśmy, wynajmujemy, ale cały czas coś urozmaicamy dla gości. I ofertę muzyki, i gry, i książki dokupujemy. Ale my też już wiemy, że nie tylko my wracamy w to miejsce, ale nasi goście tutaj już do nas też wracają. Super. Mamy już kilka takich par, które były u nas już dwukrotnie. I właśnie dlatego chcieliśmy, żeby drugi domek był w innej kolorystyce, żeby można było pomieszkać w takim i w takim klimacie. I tak właśnie nasi goście wybierają.
ten drugi raz w drugim domku, żeby poczuć się trochę inaczej. Tak, no ale miejsce i jeszcze raz miejsce. I to, że tylko i wyłącznie Tiny House mógł tak naprawdę tutaj stanąć, bo nic innego nie moglibyśmy postawić. nie. Mamy tutaj pojazd, który ma tablicę rejestracyjną, który jest zarejestrowany jako pojazd, więc może stać w tak dużej bliskości rzeki i nie jest to nielegalne. Dostaliśmy Super sprawa. pozwolenie na rozbudowę, taką mamy z tyłu chatę, którą w rzeczywistości byśmy mogli rozbudować nawet jeszcze bliżej, praktycznie 3 metry od linii brzegowej, ale teraz z perspektywy czasu to byśmy wybrali tiny house'a, bo szuka się właśnie takich rozwiązań, żeby być w domku we dwójkę, z dala od innych osób, a nie w jakimś dużym pensjonacie, gdzie mijamy się obok siebie, tak z innymi osobami. Jeżeli moglibyście jeszcze mi wspomnieć, bo to też jest dla mnie fantastyczna wiadomość, że udało Wam się dostać dotację, tak? Tutaj z gminy od jakiegoś... Ze stowarzyszenia, tak. stowarzyszenia. Tygiel Dolina Bugu. Jest to stowarzyszenie, które wspiera przedsiębiorców, którzy działają w tym regionie. W zakresie turystyki, tak? Rozwoju przedsiębiorczości ogólnie. Wspaniali ludzie, którzy czują, że te tereny mają swój potencjał i wspierają takich przedsiębiorców jak my, którzy tutaj chcieli coś stworzyć i właśnie na te mobilne domki, tiny house dostaliśmy dotacje. Super. Z tego stowarzyszenia i to też dodaje nam wiatru w żagle, żeby dalej się rozwijać i tworzyć jeszcze bardziej magiczne miejsce niż Tak, jest. a mi dodaje wiatru, bo to jest jakby też dowodem na to, że w Polsce naprawdę idzie wszystko w dobrą stronę, jeśli chodzi o tiny house, jeśli chodzi o małe domy, co dla mnie jest po prostu Ja fantastyczną widzę, że wiadomością. większość osób mówi, a to takie małe, możemy mieć 70 metrów kwadratowych, 150 metrów w takiej cenie, ale na pewno nie będą mieli takiego klimatu na dużej przestrzeni jak Jasne. na tej małej. Oczywiście. Dobrze, to chciałbym teraz, Dobra. żebyście pokazali mi, co się tutaj w tym domu znajduje. To miejsce, w którym siedzieliśmy, pod spodem się znajdują chyba jakieś schowki, tak? Moglibyście pokazać? Jestem ciekaw, jak dużo miejsca tam mamy. No, wygląda to... Bardzo funkcjonalnie, delikatnie. Mamy 2 komory z przeznaczeniem na pościel, na koce, na bagaże. Z uwagi na to, że to jest dom o długości 8 metrów 40 cm, jest tutaj zastosowana belka, taka I wzmacniająca. przeznaczenie w okresie takim też jesienno-zimowym, tutaj mamy projektor i jak ktoś sobie siedzi, rozwija ten projektor i sobie może zrobić jakiś seans filmowy. Super, pewnie, zawsze to jakieś urozmaicenie. Chciałbym teraz jeszcze, żebyście powiedzieli mi coś o kuchni. O, widzę, że tutaj już jest zmywarka. Tu mamy już zmywarkę tą szufladkową, bardzo fajna rzecz. Pierwszy raz widzieliśmy tak, jak ten tiny house przyszedł do nas, jak zamawialiśmy. Jest bardzo wygodna, No, tak? wystarczająca. I optymalna do tiny house'a. Tak, do małych Mamy przestrzeni. tutaj, w tamtym domku nie mieliśmy takiego cargo, tu już mamy cargo wysuwane. Tu mamy też identyczne rozwiązanie, kosze do segregacji śmieci. Bardzo ważna sprawa. To same jest układ, tutaj fajnie, że też mamy kubki, tu mamy miejsce na kieliszki do wina. No wszędzie szafki, szafeczki. Tak, tutaj lodóweczka identycznie jak w tamtym tiny house'ie. Jasne. Tutaj ewentualnie możliwość podłączenia w przyszłości pralko-suszarki. Bardzo fajnie wygląda ten biały kolor też w połączeniu z tym naturalnym dębem. Fajnie, że zdecydowaliście się znów na fajne, naturalne drzwi. Bardzo mi się to podoba i myślę, że nie tylko mi. Dobrze, chciałbym jeszcze zobaczyć łazienkę, jeżeli moglibyście mi pokazać, to Ta łazienka ma już 20 cm będę wdzięczny. Tak, więcej. jest troszkę większa, aczkolwiek znajduje się wszystko to, co w tamtej. No tak, czyli właściwie nie będziemy powielać, mamy to samo z tym, że jest zdecydowanie Obowiązkowe większe. powinno być to ogrzewanie podłogowe, bo to dodaje komfortu, tak? Tak, oczywiście. Dobrze, kochani, dziękuję Wam bardzo, że zaprosiliście nas tutaj, że pokazaliście, no tak naprawdę, że powstają takie miejsca glampingowe, gdzie ludzie mogą przyjechać, odpocząć. No i przede wszystkim, że w takich miejscach właśnie wykorzystywane są tiny house, cała ich idea, więc no ja jestem pod bardzo dużym wrażeniem. Was zapraszam do lajkowania, do subskrybowania kanału.
Będziemy realizować odcinki zarówno całoroczne, jak i właśnie tego typu. Także łapka w górę, wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękujemy.